Kiedy zaczynasz oglądać film i już po kilku chwilach orientujesz się, zaraz, ale coś tutaj nie gra. Fabuła jakaś taka dziwna, efekty specjalne, jakieś takie niespecjalne. O co tutaj chodzi? To jest duża szansa, że ten film trafi na listę najgorszych filmów świata. Na tej liście znajdziesz dziesiątkę największego chłamu, jaki kiedykolwiek stworzono i pamiętaj, ażeby udostępnić tę listę na swoich mediach społecznościowych. Na 10. ląduje film o pięknym tytule Mega Szczęki kontra Mega Macki. Kalifornijskie wybrzeże jest terroryzowane przez dwie ogromne, prehistoryczne bestie, które walczą ze sobą o dominację na morzu. Czyż może być głupszy pomysł na film? No jak się okazuje, może, bo to dopiero miejsce 10, a już mamy takie kwiatki. Co zaskakujące, w tym filmie występuje Lorenzo Lamas, czyli gwiazda kina kopanego lat 80. i 90. No jak widać, czasy nie obeszły się z nim za dobrze, no i trzeba teraz występować w Mega Szczękach, Mega Mackach, a angielski tytuł Mega Shark vs. Giant Octopus. No to po prostu już się w pale nie mieści, jak beznadziejny film można nagrać. Na 9. parodia, czyli epic movie albo wielkie kino, jak to woli. Z założenia parodie są śmieszne, zabawne i przeważnie są to dobre filmy. Ale kiedy czwórka sierot zwiedza fabrykę czekolady, podczas wycieczki za pomocą magicznej szafy przedostają się do tajemniczej krainy. Czy z taką fabułą może pójść coś nie tak? No oczywiście, że może. Pomimo tego, że pojawia się tutaj Willy Wonka, jest Jack Sparrow, pojawia się Borat, Superman, Magneto i jeszcze wiele innych ciekawych, można by rzec, postaci, no to ten film, wielkie kino, zdecydowanie największym nie jest. Dno, pomyłka i niewytłumaczalny. Na miejscu 8 Mariah Carey i jej film z 2001 roku, czyli Glitter. Młoda, uzdolniona piosenkarka zakochuje się w przystojnym DJ-u, który pomaga jej zostać uwielbianą przez tłumy gwiazdą. Historia, jakich kino widziało setki. Mamy romans, jest muzyka, mamy znaną gwiazdę. Przekonał się o tym każdy, kto choć raz w święta wszedł do sklepu wielkopowierzchniowego. Tam hity Mariah Carey będą grane na okrągło. A tutaj nic nie zgadza się w tym filmie. Mimo że jest Mariah Carey, jest Terence Howard, jest Max Beasley, teoretycznie obsada dobra. Teoretycznie fabuła ciekawa, ale praktycznie w tym filmie się nie zgadza nic. Nie jest on ciekawy, interesujący, muzycznie też nie jest za dobrze. Gdy Uwe Boll bierze się za kręcenie filmu, to wynik może być tylko zły albo bardzo zły. Jak to jest w tym przypadku? To musisz ocenić sam albo sama. Alone in the Dark, Wyspa Cienia. Poszukując zabójcy swojego przyjaciela, były pracownik biura 713 trafia na trop tajemnicy, która może zagrozić istnieniu ludzkości. Brzmi poważnie, prawda? Brzmi ciekawie, prawda? Obsada też nie jest gorsza, bo jest Christian Slater, jest Steven Dorff, jest Tara Reid, więc teoretycznie aktorzy nie najgorsi, nie najlepsi, ale nie najgorsi. A tutaj po prostu reżyser sprawia, że ten film jest nie do oglądania, ten film jest nie do słuchania, ten film po prostu nie jest. To jest jedna z tych produkcji, której nie trzeba oglądać, więc jeżeli było ci dane zobaczyć, to bardzo mi przykro, a jeżeli nie, to usłuchaj przestrogi, nie oglądaj filmu Alone in the Dark, Wyspa Cienia. Kiedy Uwe Boll bierze się za kręcenie filmu, to może on być albo... Zaraz, już to mówiłem przed chwilą. No niestety, Uwe Boll po raz wtóry, tym razem Dom Śmierci. Grupa przyjaciół przybywa poimprezować na wyspę, która okazuje się być zamieszkana przez krwiożercze zombie. Niby wszystko się zgadza, niby wszystko okej, ale jeżeli Jurgen Prochnow i Clint Howard, czyli tuzy, jeżeli chodzi o świat horrorów, nie są w stanie wyciągnąć czegoś z tak cudownego pomysłu, to raczej nie może to być dobre. Dom Śmierci nie jest to horror, nie jest to kino akcji, nie jest to pastisz ani komedia. Dom Śmierci po prostu nie jest filmem nadającym się do oglądania. Kolejna parodia na tej liście to jest Totalny Kataklizm. I taki właśnie nosi tytuł kolejny film. Totalny Kataklizm albo Disaster Movie, jak to woli. Ci sami twórcy co poprzednio, czyli Jason Friedberg i Aaron Seltzer. Ta sama konwencja, ten sam pomysł, ale tym razem grupa przyjaciół, ratując świat przed zagładą, spotyka na swojej drodze bohaterów popularnych filmów. A jakich to bohaterów spotykają? No między innymi pojawiają się Hancock, Hellboy, jest Indiana Jones, pojawia się Hulk, Kung Fu Panda, Iron Man czy też Batman, więc super bohaterowie. Szkoda, że ten film niestety nie jest super. Komedia nie jest zabawna, nie jest ciekawa, a 6 złotych malin, które ten film zebrał, o czymś świadczy. Adam Sandler już przyzwyczaił mnie do tego, że jego filmy do najlepszych nie należą.
a zwłaszcza komedię. Dlatego film Going Overboard Ahoj dziewczyny, bo taki jest polski tytuł, musiał na tej liście się znaleźć. Szeki Moskowicz zatrudnia się na statku wycieczkowym do różnych prac, równocześnie próbując zaistnieć jako komik. Jak łatwo się domyśleć, nie udało mu się to, bo film z 1989 roku to jak do tej pory najgorszy film, w którym Adam Sandler kiedykolwiek się pojawił. Ani on, ani Burt Young, Peter Berg czy chociażby Billy Bob Thornton nie byli w stanie udźwignąć, pomóc temu filmowi zaistnieć. Ahoj dziewczyny? A to mnie ten film obchodzi. Na trzecim miejscu znalazł się film tak zły, że aż... Chciałbym powiedzieć dobry, ale nie, tak zły, że aż bardzo zły. Ptakodemia. O tym filmie mowa w reżyserii Jamesa Nguyena. Agresywne i bezwzględne orły, chore na ptasią grypę, mordują ludzi, pustoszą zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Koncept teoretycznie ciekawy, miał to być ukłon w stronę ptaków Alfreda Hitchcocka, ale kiedy widzisz ptaki, które wyglądają jak gify i na dodatek jeszcze odpędzasz je wieszakiem na ubrania, no to wiesz, że ten film nie może być bardzo dobrym. Mimo to powstały 2 kolejne części. Oj, chyba rzeczywiście tylko kasa w przypadku tego filmu się zgadzała. Na drugim miejscu uplasował się najstarszy film w tym zestawieniu, bo aż z 1966 roku, a mowa o filmie Manos – Ręce Przeznaczenia. Rodzina zatrzymuje się na noc w tajemniczym domostwie, które skrywa mroczną tajemnicę. Chciałbym powiedzieć coś dobrego na temat tego filmu, no ale niespecjalnie cokolwiek dobrego powiedzieć się da. Film był kręcony w spartańskich warunkach, kamera pozwalała na nagranie jedynie 30 sekund materiału bez dźwięku, a Quentin Tarantino posiada jedyną istniejącą kopię tego filmu na taśmie 35 mm. Zanim miejsce pierwsze, jeszcze kilka filmów, które są tak beznadziejne, że nie załapały się do dziesiątki najgorszych filmów świata. Na miejscu pierwszym znalazł się najgorszy film wszechczasów, czyli Smoleńsk z 2016 roku. Młoda dziennikarka na własną rękę prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Można by rzec, to co się stało, że się nie udało, bo obsada jest w miarę ciekawa. Ewa Dołkowska, Redbad Klinstra i Jerzy Zelnik. Pomysł na fabułę jak najbardziej interesujący, ale wykonanie już zupełnie beznadziejne. W rolę Lecha Kaczyńskiego miał się wcielić Marian Opania. Aktor motywował swoją decyzję przekonaniami politycznymi. Chyba wiedział co robi, bo uniknął wielkiego blamażu. Pytanie do ciebie, ile z tych filmów dane było ci zobaczyć? 1, 2, a może wszystkie? Napisz mi o tym w komentarzu. Tę, jak i pozostałe dziesiątki montował Lincoln, możesz sprawdzić co u niego słychać, a jeżeli lubisz odcinki z cyklu 10 naj, sprawdź te, które tutaj się pojawiają. Tak, tutaj jest ich całe mnóstwo.